Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na makijaż wieczorowy paletą Wedel Nadziana z firmy Stars from the Stars. Będzie to bardzo szybki makijaż wieczorowy z dużą ilością błysku, także zapraszam do oglądania dalej. Na powiekach mam lekko przypudrowany korektor, więc go sobie troszeczkę doklepię. On jest bardzo lekko przypudrowany. Zaczynam od tego cienia, on się nazywa Orzech Laskowy. I ten cień takim puchatym pędzelkiem to jest Glam Shop GB10, duży puchaty pędzelek do blendowania, nakładam powyżej załamania powieki. Ponieważ tak jak mówiłam, tutaj mam tylko delikatnie przypudrowany korektor, on jeszcze jest taki troszeczkę klejący. I nakładam ten cień powyżej załamania. Będzie to bardzo szybki makijaż, tak jak większość makijaży z tej serii. Teraz przechodzę do tego troszeczkę ciemniejszego cienia. On się nazywa Kawowy. Też go sobie odbijam na dłoni. I nakładam go tutaj w zewnętrzny kącik i załamanie powieki. Nakładam go pędzelkiem Jordani Gold z Oriflame. Zobaczcie, jak on się pięknie blenduje. Uwielbiam tą paletę. To jest taka idealna paleta i do makijaży dziennych, i do wieczorowych. Od razu drugie oko. Lubię ten pędzelek, bo on jest taki, zobaczcie, skośny i szybko się nim robi makijaż. Bardzo fajnie blenduje cienie. I blenduję cień w załamaniu powieki w kierunku wewnętrznego kącika. Tym samym pędzelkiem ten cień nałożę też na dolną powiekę i tutaj od razu łączę z górą. Wieczorowy makijaż wcale nie musi trwać długo. Jak mamy mało czasu, to można go zrobić szybko, ale też będzie efektowny. Dlatego właśnie te makijaże z tej serii, czyli makijaż dzienny, wieczorowy, jakąś konkretną paletą, zwykle u mnie są bardzo szybkie. Ja już jak robię taki makijaż, no to już znam paletę i wiem, jak się z nią pracuje. Nakładam ten cień też tutaj bliżej środka powieki. Jest taki bardzo ładny, neutralny odcień brązu. Ale nie na sam środek, tylko tak bliżej środka. Zobaczcie, że ten pędzel idealnie mi tutaj pasuje do powieki, że tak powiem. Bardzo go lubię. Wracam teraz do tego poprzedniego cienia, czyli Orzech Laskowy, i tym poprzednim pędzelkiem to sobie blenduję, żeby tutaj było takie ładne przejście. Pamiętajcie, im więcej blendowania, tym lepiej. Zawsze ten makijaż, jak jest dłużej blendowany, to on jest taki bardziej dopracowany. No ja akurat lubię blendować cienie, bo wiem, że są osoby, które nie lubią, ale ja uwielbiam. Dla mnie to jest takie bardzo relaksujące. I wracam sobie do pędzla, którym nakładałam ten kawowy, nie dokładając już cienia, tutaj troszeczkę jeszcze sobie to blenduję, bo mam resztkę cienia na tym pędzlu. Pięknie się te cienie ze sobą blendują. Teraz biorę ten cień mleczny. Pędzelek to jest Glam Brush O10. Troszkę go odbijam na dłoni. Tu sobie czyszczę makijaż. I troszeczkę połów brwiowy. Jeszcze to będę oczywiście później blendować, żeby to nie było takie białe. Ale teraz sobie czyszczę ten makijaż. Ten cień ma bardzo ładny kolor. Taki właśnie mleczny. Idealnie się sprawdza dla osób z jasną cerą do właśnie tego, żeby tutaj sobie wyczyścić makijaż. Biorę teraz czysty pędzel. To jest Glam Brush O13
To jest pędzel z tych pierwszych pędzli z Glam Shopu. On już jest w takim dosyć stanie ciężkim. Chociaż nie, w zasadzie nie, tylko napis mi się starł, ale pędzel jest nadal w dobrym stanie. Źle powiedziałam, jest w dobrym stanie. I troszeczkę tutaj sobie jeszcze to blenduję, nie dokładając już żadnego cienia, bo ten cień mleczny tutaj za bardzo mi rozjaśnił. Po prostu rozcieram sobie ten cień. Uwielbiam ten pędzel. Ja go używam praktycznie codziennie. Zastanawiam się, czy jest w nowej wersji ten pędzel O13. W takim kształcie oczywiście, bo on jest idealny. On jest taki, zobaczcie, lekko skośny. O, tak wam pokażę. Jest skośny, ja taki pędzel lubię. I on bardzo ładnie tutaj właśnie wszystko blenduje. Wracam do tego cienia mlecznego i nim tutaj sobie rozjaśniam też wewnętrzny kącik. Jego wystarczy minimalna ilość. Ja teraz sobie nabieram z dłoni, bo tutaj troszeczkę przesadziłam, za dużo mi się go nałożyło. On jest dobrze napigmentowany. I rozjaśniam sobie, troszeczkę go dobiorę. Trochę się pyli ten cień, ale nic nie szkodzi. Jeżeli się odbije go na dłoni, to on się nie osypuje. I wracam do pędzla, którym nakładałam ten cień orzech laskowy. Tu sobie jeszcze powyżej załamania to blenduję. Ten pędzel jest bardzo miękciutki i on jest taki no dosyć duży. Zobaczcie, tak wygląda. Jest dosyć duży i dzięki temu to blendowanie jest takie ładne. Tak sobie nim po prostu miziam tutaj. Teraz przechodzę do tego ciemniejszego brązu. On się nazywa czekoladowy. I taki pędzelek płaski to jest Klawier Pro 9F. Też odbijam na dłoni, żeby mi się nie osypał. I przyciemniam tym cieniem zewnętrzny kącik. Ta paleta jest bardzo fajnie skomponowana, bo możemy tymi cieniami zrobić taki ładny gradient, ładne przejścia. Dobieram małymi porcjami ten cień i sobie właśnie doklepuję na dłoni, żeby mi się nie osypał. I załamanie i troszeczkę powyżej blenduję. No te cienie się pięknie ze sobą łączą i blendują. Paleta moim zdaniem jest idealnie skomponowana. Taką resztką tego cienia, którą mam na pędzlu, tutaj sobie od razu blenduję, bez dokładania już, żeby to przejście było takie ładne. I dokładam w zewnętrznym kąciku. Zobaczcie, jak ładnie się te cienie nakładają jeden na drugi. Teraz wracam do tego cienia kakaowy i końcówką pędzelka sobie to blenduję, tą tutaj końcóweczką. Blenduję sobie te dwa cienie ze sobą. Będę to jeszcze blendowała tym jaśniejszym. Tutaj troszeczkę mi się gdzieś ten cień, o, dziurka była. Go troszeczkę dokładam. I blenduję. I wracam do tego cienia orzech laskowy i to jeszcze blenduję. Ten pędzel jest dosyć duży, ale ładnie blenduje cienie. Dosłownie końcóweczką tak miziam. I pędzelkiem, na którym mam resztkę cienia mleczny, tutaj sobie już rozjaśniam delikatnie pod samym łukiem brwiowym. Dosłownie odrobinką tego cienia, bo tutaj już nie dokładałam cienia na pędzel. Czyli taką resztką blenduję ten cień orzech laskowy, żeby przejście było takie bardzo miękkie. I teraz sobie troszkę dokładam tego cienia mleczny i tutaj
rozjaśniam jeszcze troszeczkę bliżej wewnętrznego kącika. Na ten sam pędzelek, na którym miałam cień czekoladowy, nakładam jeszcze go odrobinkę i tutaj w zewnętrznym kąciku na dolnej powiece łączę go z cieniem kawowym, żeby troszkę tą powiekę jeszcze przyciemnić i żeby przejście było takie ładne, gładkie. Teraz się zastanawiam, którego błysku użyć. I chyba zacznę od tego. On się nazywa Nadziany. Odbijam go troszeczkę na dłoni. Zobaczcie, jaki jest piękny. Bardzo ładny. I nakładam go bliżej zewnętrznego kącika, ponieważ jest to makijaż wieczorowy, to możemy poszaleć. I go tak leciutko rozcieram na całej powiece. On jest bardzo ładny, to jest taki gładki błysk. Kompletnie nie obciąża powieki. Będę tą powiekę tutaj jeszcze w zewnętrznym kąciku troszeczkę przyciemniała za chwilkę. Zobaczcie, nałożony w takiej bardzo niewielkiej ilości też pięknie wygląda. On może być też spokojnie do makijażu dziennego. Piękny jest. No to jest taki kolor błysku, który ja uwielbiam, taki brązowy, ale gładki. Teraz wracam do cienia czekoladowej, to troszeczkę jeszcze przyciemniam. W tym samym zewnętrznym kąciku łączę błyszczący cień z matowym, żeby troszkę okiełznać ten błysk. Ta paleta jest świetnie skomponowana, naprawdę. Zobaczcie, że ja dokładam te cienie i one się pięknie do siebie przyklejają. Kompletnie tutaj nie ma żadnego problemu. Kusi mnie, żeby na środek powieki jeszcze tego złotego troszeczkę dołożyć. Odbijam go na dłoni, w takiej niewielkiej ilości go dokładam. Na ten ciemniejszy, czyli nadziany. I ten cień się nazywa złocisty. Czyli adekwatnie do tego, jak wygląda. Bardzo niewielką ilość go nakładam. Zobaczcie, dosłownie tyle mam go na palcu. Jeszcze to odbijam. On jest intensywny, ale też bardzo gładki błysk. Teraz zwilżonym pędzelkiem nakładam ten błysk. On się nazywa Gwiezdny. Odbijam na dłoni i tutaj w sam wewnętrzny kącik. Przepiękny jest. Ja tutaj nie mam żadnego osypu. Tutaj jeszcze troszkę dołożę. A co? Niech błyszczy. I wracam do tego cienia mleczny i tutaj troszeczkę łączę ten błysk z matem. Teraz biorę taki płaski pędzelek, to jest Glam Shop GB16 i nałożę ten najciemniejszy cień z palety. Troszeczkę ten pędzelek zwilżyłam. Przyciemniam tutaj zewnętrzny kącik i linię rzęs. Tutaj fajnie by też wyglądał ten cień, albo ten błyszczący, ale jakoś dzisiaj nie mam ochoty na takie kolory. Tak wygląda skończony makijaż. Poza kamerą wytuszowałam rzęsy i dokleiłam kępki i troszeczkę zmieniłam kolor ust, bo wcześniej miałam ten błyszczyk tint z NYX-a w odcieniu 07 i ten tint sobie starłam i na niego nałożyłam Maybelline Vinyl Ink w odcieniu 35. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie link do palety. Dajcie proszę znać w komentarzach, co myślicie o tej palecie i co myślicie o tym makijażu.
Jeżeli film Wam się podobał, proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.